Ten film będzie inny. Inny niż zwykle, bo miejsce, okoliczności i ludzie też są niezwykłe. Razem z saperem z Underground Paszyn, archeologami podwodnymi z Uniwersytetu Warszawskiego i nurkami z Akademickiego Klubu Nurkowego Seahorse miałem okazję uczestniczyć w podwodnych badaniach archeologicznych. Badania i ekspedycję prowadził profesor Bartosz Kątny, a odkrywcą tego unikatowego stanowiska archeologicznego jest Dawid Rembecki, o którym już mogliście usłyszeć na Underwater Paszyn. Serdecznie zapraszam Was, drodzy widzowie, do obejrzenia tego odcinka. Link znajdziecie w opisie filmu. Lubanowo. Niewielka wieś w zachodniopomorskim, ale to, co nas interesuje, to jezioro zaraz obok tej wsi. To właśnie tam, kilka lat temu, jeszcze jako poszukiwacz, Dawid, rzucając magnesem neodymowym, odkrył starożytne miejsce ofiarne. To tutaj właśnie okoliczna ludność setki i tysiące lat temu składała swoje ofiary bogom. Większość odnalezionych zabytków pochodzi z czasów wpływów rzymskich, chociaż znajdowano tutaj również artefakty z czasów średniowiecza. Odnalezienie tego średniowiecznego grotu w Łuczni było zaskoczeniem. Sposób jego wykonania był nietypowy dla terenu Polski z tego okresu. Przypominał bardziej wyrób wikingów. Kilka metrów od brzegu znaleziono miedziany kocioł z 4 ceramicznymi naczyniami. Były one pięknie zdobione. Nie wiadomo do tej pory, czy były one rytualnie zatopione w jakimś obrządku, czy może ktoś chciał po prostu ukryć swój skarb. Znaleziono również bardzo dużą ilość broni i amunicji z czasów II wojny światowej. Jezioro musiało pełnić funkcję zrzutowiska. Saper to znalazł, namierzył z pontonu magnetometrem, a kolega tutaj Piotrek, nurek, wyciągnął to już później wykrywaczem. Panzerfaust 100M, niemiecki granatnik przeciwpancerny, jednorazowego użytku. Tani, łatwy w produkcji i użyciu oraz bardzo skuteczny. Kolejnym niesamowitym znaleziskiem była tak zwana dłubanka, czyli łódź wyżłobiona z jednego pnia drzewa, jako jedna całość. Pierwsze tego typu łodzie zostały wynalezione i używane aż 10 000 lat temu, czyniąc je jednym z najbardziej pierwotnych i archaicznych środków transportu na wodzie. Co ciekawe, łodzie te wciąż używane są przez plemiona zamieszkujące tropikalne lasy Amazonii. Wykonywali je szkutnicy, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali tą umiejętność i kontynuowali ich budowę. Często niemal każdy mężczyzna z lokalnej ludności umiał wykonać taką łódź, niezależnie od swojego zawodu. Najlepszymi konstruktorami byli jednak najczęściej mężczyźni zajmujący się rybołówstwem lub stolarstwem. Łodzie te służyły głównie do transportu towarów lub połowu ryb. Dłubankę w Lubanowie odnaleźli nurkowie z Klubu Nurkowego Seahorse i archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Była przełamana i odnaleziono tylko jedną jej część o długości ponad 3 metrów i szerokości 60 cm. Na jej dnie znaleziono fragment ceramiki, najprawdopodobniej wczesnośredniowiecznej. Może to sugerować datowanie całej dłubanki, ale wcale nie musi. Pobrali oni fragment drewna, z której została zrobiona dłubanka, w celu zlecenia badań i określenia dokładnie, jak stara może ona być. Nasza metoda poszukiwań była prosta. Saper pływał pontonem i za pomocą magnetometru namierzał większe sygnały. Zrzucał w takich miejscach bojkę, a ja nurkowałem z wykrywaczem i sprawdzałem, co to jest. Przy Yerbie o skarbach, specjalnie dla Tomek TV. Pozdrowienia z przepięknego jeziora w Lubanowie. Znajduje się na pontonie. Nade mną latają drony. Za mną jest magnetometr, którego używam tutaj w poszukiwaniach dzisiaj. Opowiem wam kilka słów o magnetometrze. Tam są archeolodzy. Poczekajcie, muszę wyłączyć magnetometr. Do czego służy to urządzenie? Magnetometr nie jest wykrywaczem takim klasycznym
który coś nadaje i coś odbiera. Magnetometr tylko i wyłącznie analizuje zmienną natężenia pola magnetycznego. On jest tylko i wyłącznie odbiornikiem. Dzięki zastosowaniu takiego urządzenia mogę, pływając po jeziorze, zobaczyć, czy coś na dnie z żelastwa nie leży. Takie przedmioty jak nawet gwóźdź drobny, może włócznia, może miecz, karabin, czołg i tak dalej. Wszystko, co ma jakieś fragmenty feromagnetyczne, może zostać odnalezione. Jest to bardzo są to bardzo ciężkie poszukiwania, prowadzenie magnetometru, zwłaszcza tego typu na wodzie, ponieważ muszę utrzymywać odpowiednie kierunki pracy. No na razie mamy problem z taką logistyką, jak zrobić, aby po znalezieniu magnetometrem, czyli ja na łódce, na tym pontonie, jak to zrobić po wrzuceniu bojki przeze mnie, aby jednak obiekt dla nurka był bardzo mocno wycentrowany, czyli nurek schodząc na dno koło mojej bojki wiedział, że znajduje się koło obiektu, który znalazłem magnetometrem. Mam kilka takich bojek. Jeżeli coś znajdę, to zostaną wrzucone do wody. Saper był skromny, bo jak okazało się, potrafił bardzo dokładnie określić pozycję przedmiotu. Magnetometr okazał się bardzo dobrym narzędziem. Poszukiwania nie były łatwe, widoczność była zerowa. W wodzie poruszano się na czuja, a przedmioty wydobywano na dotyk. Trzciny, glony i zielska dodatkowo utrudniały zadanie. Najciekawszym przedmiotem, jaki znaleźliśmy razem z saperem, była średniowieczna łopata. W mule, tak? Tak. Weź pokaż tak, 20 cm. No, to jest łopata, to jest okucie łopaty, bardzo starej. Tak? Tak, jak najbardziej. To co, fajne znalezisko? Oczywiście. Niestety wśród naszych znalezisk dominowały akcesoria wędkarskie, takie jak blaszki czy ołów, puszki i inne współczesne śmieci. A oto znaleziska z jednego dnia poszukiwań. Słuchajcie, pokażę wam, co dzisiaj znaleźliśmy razem z saperem. To, jak zobaczyłem pod wodą, to aż krzyczałem z radości, a okazało się, że to jest zwykły pilnik. Kość, być może końska, podkowa, tak samo jakiś kątownik. Tutaj mamy w środku łódka. Saper mówi, że to może być tarcza od zegara, ale nie jestem pewien. I teraz tutaj mamy trochę jeszcze mniejszych rzeczy. Nożyk, akcesoria wędkarskie, ich jest tutaj bardzo dużo. Jakieś chyba zapalniki od granatów, kolejna podkowa i to by było na tyle. To jest Tomasz, a to jestem ja. A to jest jezioro w miejscowości Lubanowo, gdzie przez kilka ostatnich dni pomagaliśmy i wspieraliśmy archeologów. Ja głównie pływałem z magnetometrem, a Tomasz... Ja nurkowałem. Tak. Powiem wam, że mega doświadczenie. Czegoś takiego to nie zapomnę długo. Słuchajcie, tam są takie ciężkie warunki, nic w wodzie nie widać. Ja praktycznie wszystko, co wyciągnąłem przez te parę dni, wyciągałem na sam dotyk. Zero widoczności. Dla mnie nieprawdopodobne doświadczenie. Jeszcze tutaj ci wszyscy archeolodzy, ludzie, nurkowie, oni mają tak niesamowitą wiedzę i robią to wszystko, co robią, z taką dużą pasją. Naprawdę bardzo fajnie tutaj spędziłem czas. Temat jest ogólnie bardzo głęboki, jeżeli chodzi o to jezioro, a musielibyście się cofnąć do kanału, do odcinka znalezisk Underwater Passion. Tam jest opis, co tu zostało znalezione, jak to zostało znalezione. Słuchajcie, jak się ten filmik wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Saper zostawi? Na pewno. Jak nie, to go dopadnę. No dobra, to do zobaczenia. Cześć! Ty, ale jak ty fajnie sterujesz tym, weź tak się 360 bączka zrób, co? Nie, to są drogie rzeczy. Zapomnę tego nie wytrzymać, takiego driftu. No weź, zadriftuj. O, Ale znam lepsze sztuczki. to dajesz. Nie znasz? No jakie? Nie, taki ja nie chcę iść z tym. Dziadu, ty.